Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i startujemy na nowej mapce Hofbergman w wersji 1.2. Ja tu zacznę klikać i zaraz będę dalej opowiadał, więc przy okazji zobaczycie, co ja tutaj wyklikuję. Wyklikuję nowy rolnik, czyli poziom łatwy, początkowy stan konta na razie nieistotne, zadłużenia nie, poziom trudności niski. Chcę maszyny na start. A jakby od początku robię ten zapis gry, gdyż taka jest sugestia. Cofnij wszystko. Taka jest sugestia, słuchajcie, farmera Andy, autora mapy, żeby wystartować z nowym save'em, więc ja tak zrobię. Zaznaczę sobie teraz wszystkie te mody, które chcę tutaj używać, a będzie to bardzo mało tych modów, zaraz Wam pokażę, które. No więc kochani, moje mody będą wyglądały następująco. Nie zaznaczam wszystkich, gdyż chcę zobaczyć, co dostanę z mapą. Zaznaczam tylko te, które czasami używałem i lubię nimi pograć. Albo te, które wydaje mi się, że będą przydatne, to możemy jeszcze zaznaczyć ewentualnie, bo to lubię tą maszynkę po prostu. Jakiś Amazon, nie wiem w której wersji, może obydwa, bo nie wiem jakie tam mamy rozsiewacze. Autoload, nie ten, tylko zobaczymy następny. Class Jaguar, no moglibyśmy wziąć. To nie wiem, nie używałem tego chyba, ale możemy sobie też go zaznaczyć i nic. Dalbo, przepraszam, to Diablo, to zawsze mówiłem. Ponieważ to jest Deutschfahrt, to byśmy też spróbowali. To szczerze mówiąc nie wiem, co to jest. Tego myślę, że nie potrzebujemy. Więc na tą chwilkę prezentujemy się tak. Jeśli będzie potrzeba jakiegoś dołożenia modu, to zaraz zobaczymy, czy nam coś nie zakrzyczy. Interactive Control nie będę włączał, bo w zasadzie nie używałem do tej pory, więc może nadal nie będę używał. No myślę, że to jest ok, plus to i moje mody wyglądają w ten sposób. Rozpocznij. O właśnie, mamy tutaj kompost do zaznaczenia, jak najbardziej tak, wybierz. I wszystkie pozostałe mody też wybierz, rozpocznij i jedziemy. Ok, mamy załadowane 100%, więc zacznijmy. Jak widzicie, zaczynamy od początku. Ja tradycyjny mój strój, czapeczka Waltra, ubranko Waltra. Tak jakoś się przyzwyczaiłem. Dobrze, zacznijmy od tego, że zrobimy lekkie spowolnienie czasu. A nawet mocne. Do tego jeszcze dołożymy opcję, że chcielibyśmy tak, zapis na życzenie, zapis będzie się nazywał inaczej. Mój Hofbergman, obszakość. O, dobrze. No, wersja 1.2. Teraz tak, poziom trudności ok, ruch drogowy ok, sezonowy, śnieg włączony, okresowa orka, niszczenie upraw, tu wszystko zostajemy automatyczne. O właśnie,
Rozruch wyłączamy, hamowanie zatrzymamy, limit wyłączony. Wszystko poza tym jest w standardzie tak naprawdę. Nie wiem tylko, czy tutaj tej głośności, ale głośność chyba się wzięła, przepisała. Dobra, więc mamy ustawienia. Więc zrobimy save'a. I na dzień dobry byśmy zerknęli, co my tutaj mamy, moi kochani. Co tu się pozmieniało? Jeszcze jedna rzecz. I już mówię co i dlaczego. Ponieważ ja będę chciał traktować tą wersję 1.2 nie zupełnie, że się dorabiam od początku, tylko jako kontynuację poprzedniej serii. Więc poczekajcie, tylko zerknę na drugi ekran. Więc tam posprzedawałem pola te, które do mnie tutaj na tej mapie pola są startowe 1 i 2. Tak, ja sprzedałem 4 i no generalnie posprzedawałem i pola i produkty większościowo i wyceniłem się tamto gospodarstwo na około 1 400 000 euro. Miałem jeszcze do spłacenia leasingi, to wziąłem z pliku XML, policzyłem ile zostało, tak mniej więcej do spłaty tych wszystkich leasingów. Wyszła mi kwota 134 000, więc powinienem mieć na koncie 1 266 000. I pozwólcie, że ja to teraz zrobię. Mamy mieć na koncie 1 266 raz, dwa, 3 tysiące. Ok. Dobra, i z taką wartością startujemy. Zerknijmy, co mamy. Zerknijmy najpierw na mapę. Mamy 2 pola, 1 i 2, czyli w zasadzie podobnie jak to było na starcie. Oba pola nie. Jedno pole jest zebrane, niestety, a drugie pole jest gotowe do zbioru i to jest pszenica. Ok. Więc tak, ja pójdę w tą samą opcję co poprzednio, czyli po pierwsze, może po pierwsze rozejrzymy się po mapie, tak? Zobaczmy co mamy. Mamy tutaj oborę, mamy iglo dla cieląt, mamy ich tutaj bodajże 5. Tu się owce wyniosły, owce, kozy. Tu mamy przyczepę do obornika, mamy ujęcie wody, wózek do pojenia cieląt. Tą przyczepę już znamy. Ale dowiedziałem się, że do niej można wrzucić słomę, żeby ją pościelić zwierzętom. Więc spróbujemy to wykonać, jak będzie taka możliwość oczywiście. Na razie nie mamy tej słomy. Mamy 36,50. Zbiornik paliwa. Studnie. To są, widzę, obciążniki. Tutaj może zaraz podejdziemy, zobaczymy co to tutaj jest. No tutaj tradycyjnie mamy kury i gęsi i króliki. Dobra, mamy jeszcze tutaj 5, który de facto jest tutaj tylko placem. Magazyn na okopowe, silos, workownica, o, myjka jest od razu. Ok. Ciekawe, czy tutaj jest też kompostownik, jak był poprzednio. To tak to wygląda. To może zróbmy taki krótki tour po gospodarstwie. No i mamy na start, słuchajcie, piwko. Nie wiem, jak tu zasiąść. Mogę tu w końcu usiąść?
Zróbmy jakieś F1. Usiądź na krześle, zrób sobie przerwę. No, tak właśnie, słuchajcie. Nowe gospodarstwo, trzeba to... Nowa mapa tak naprawdę, trochę też nowych rzeczy, trzeba to uczcić. Dobra. To może tyle tego siedzenia, bo roboty będzie na pewno huk. Tutaj mamy węża, jest on do wzięcia. Tutaj wydaje mi się, że już nie będziemy musieli napełniać, bo mamy kałużę. Mamy kurnik taki jak był na 1000. Gęślik, że tak zażartuję, na 30 to też taki jak był. Tu pewnie mamy... tak, tutaj nie widać, ale... Aha, widać, że to jest magazyn Bell. Tutaj mamy coś. Zagroda dla gęsi. Ok, z 2 drzwiami. To zdaje się podobnie jak było. Tu mamy nic. Tak, tu mamy nic. I tam to się nie otwiera. Dobra. To wszystko się zgadza. Tu mamy ozdobnik. Tu oczywiście mamy ogródek nieduży. Tu powinna nam się gnojówka. O, nawet jest obecnie coś. Ciekawe. Mamy gnojówkę. Tu mamy chlewik. No i ten chlewik się zmienił istotnie. Teraz tutaj karmimy świnki i mamy boks lewy do odchowu prosiąt i boks prawy dla prosiaków. Miejsce do przechowywania paszy, no fajnie. Tu takie mini składziki tu się porobiły. To jest fajne. A tutaj ciągle mamy świnki. O, tutaj już nie ma wjazdu. Suszarnia widzę została na swoim miejscu. Tak jest. Na swoim miejscu mamy również kompostownik. To jest silos na słomę. Fajnie. A co tam? Jest coś w silosie? Poprzednio pamiętam, że było. No, mamy maszynę, mamy drabinę. Tak, tutaj mamy regał magazynowy na palety. Mamy 5 sztuk na start. Nasiona, nawóz stały, nasiona i wapno. Ok, 5 z 24. O, a tutaj jest coś takiego. To jest nasze stare podwórko, nie utwardzone, błotne. I mamy trochę więcej maszynek niż poprzednio pamiętałem, że mamy. Ale zobaczcie, mamy projekt budowlany, utwardzenie my. Czyli coś tutaj będziemy mogli zrobić. No, dostaliśmy na start tegoż oto Maseja 8570. Wydaje mi się, że podobny już był poprzednio. Poza tym mamy siewnik. Dobrze. Mamy kultywator 4-metrowy. Dobrze. Mamy header. Jest 6 metrów. Też fajnie. Nie ma tragedii. Mamy piękną przyczepę. Ile ona ma? Nie wiadomo ile ona ma. Ok. Mamy fajną małą przyczepkę Farmtecha. No i mamy Fiata Agri. O, to jest też fajna maszynka. 180 kucy. Fajnie. I tu mamy zadanie do zrobienia. Też fajnie, słuchajcie. No i tu od początku będziemy mieli tak. Tu pewnie będzie warsztat. Tak jest. Tu będzie drugi warsztat. Tak, tu będzie garaż tego warsztatu.
a tu mamy znowu od początku, ale ja to zrobię od początku, specjalnie tego rzeźnik, tak. I suszarnia siana, tak jak było. Specjalnie tego nie przepisywałem, bo pamiętacie, z tą rzeźnią jakiś miałem dziwny problem. No dobra, to zobaczmy, jak wygląda reszta gospodarstwa. Tu bez zmian pewnie, magazyn na palety. Tu mamy jedną beczkę i jest ten mieszalnik, dobrze, on mi się bardzo podobał. Tą beczkę należy stąd zabrać. Tu mamy pusto. Może zanim do obory, zerknijmy tutaj. Co my tu mamy na tych stojakach? 20-10% zajętości. Dobra, ale mamy tak. Trochę sianka, trochę kiszonki i trochę słomy. No to można by jakieś bawoły już na start zrobić. Czy to się otwiera? Tak, czyli tutaj mamy to samo co poprzednio. Nie mam tu żadnych maszynek odstawionych. Ok. Wejdźmy do naszej hali produkcyjnej na Białowej. I tutaj maszyny wyglądają identyko. To wiemy, jak to obsługiwać. No, brakuje nam tylko do szczęścia mleczka i tych baniaczków. To jest fajne pomieszczenie. Dobra, to jedziemy tu teraz do obory. W oborze tutaj wygląda, że jest chyba dekoracja bez zmian. O, tu mamy coś na ścianie, mamy czerpnię wody. Ok, pewnie potrzebną. Te palety wyglądają znajomo, tak samo jak w chlewiku. Także miejsce do... Otwórz ekran magazynu R. Magazyn jest pusty. Czyli coś tutaj na pewno miejsce do przechowywania mleka jakiegoś za... tutaj mleka jakiegoś. No dobrze, wydaje mi się, że ponieważ coś czytałem i to jest produkcja mleka dla cieląt, więc będziemy tu produkowali mleko dla cieląt. Kami Mix. I tutaj mamy sprzęt elektryczny. Widzę 120 kWh. Wózek transportowy do pojenia cieląt. Czyli myślę, że tutaj będziemy mieli to mleko dla cieląt do zrobienia w tej maszynce. Coś nowego. O, tu mamy ładowarkę, myślę. Ciekawe, czy ona będzie działała. Jak do tego podepniemy, to zobaczymy dalej. No i tutaj mamy to, co mieliśmy. Tak, tu mamy teraz cielętnik, to widziałem, dlatego tu przybiegłem na 5 stanowisk. Magazyn na bele pewnie, obok cielętnika. Tutaj wyładunek, tu ta sama przyczepa, to wszystko wiemy. Czy to jest magazyn, czy to jest wiata? Ja myślę, że to jest tylko wiata, tak jak było. Mamy wiatę, dobrze. Tak, mamy płytę obornikową, rozrzutnik obornika i tu powinno być tak jak poprzednio chyba. O właśnie, tylko dostaliśmy tabliczkę, czyli tutaj jest kompostownik i z drugiej strony jest taka sama Dobrze. Kompostownik, tylko trzeba o tym wiedzieć, że to jest kompostownik, bo się nic tu nie wyświetla. Szkoda. Uważam, że w rogu powinno się, tak jak przy tych wszystkich innych, wyświetlać, że to też jest coś. Ten magazyn jest do użycia, ale on jest zupełnie pusty. I to jest prawie cała nasza farma startowa.
Pamiętajcie, że w tej wersji mapy są, zaraz to obejrzymy, jest też... A to co to jest? To zamknie wrota, aha. Też jest... druga farma, ponoć. Ale startowa jest ta, dobra. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Zobaczmy, co w tych shopach się koło domu kryje. Tu mamy rowerek i przyczepka rowerowa. Rowerek i przyczepka rowerowa. I tu mamy nowość, widzę. Tadam, no taki powiedziałbym, że Volkswagen Hofbergman. Marki Hofbergman. O! Qualities. Produkte Friesches Flomland. No fajnie, fajny samochodzik. Czy on się jakoś otwiera? Nie mam żadnych triggerów, bo nie mam włączonych tych, tak? Pewnie ze środka, a wstąpmy na moment do niego. Tak, taki Volkswagenik. Z tyłu nic nie widać, ale o, pięknie się rozłożył. To może się złoży teraz. Elegancko. No może trzeba włączyć ten Interactive Control, żeby go nie wchodzić do niego, żeby go otworzyć. Czy coś tu jeszcze jest? Tu jest drugie wejście. No i został nam jeszcze domek, słuchajcie, do obejrzenia. Tradycyjnie zaczniemy od tej strony. Co tutaj mamy nowego? Mamy walichę, mamy szafę, garderobę do przebrania. Sen, no to jakby tak już było. Tutaj chyba mamy wszystko bez zmian. Tam na górę to chyba nie ma po co iść tak naprawdę. Aha, zamknij i otwórz drzwi, to są drzwi zewnętrzne. Jakaś tutaj kapota wisi. Tak, tutaj wystrój też jest bez zmian. Telewizor włączymy. Farmer Andy pilzt den Acker, Schaufel schwingt wie ein Macher. Traktor brummt, zieht die Furchen, Sonnenschein auf seinen Buchen. Die Mädels lächeln auf dem Hof, Andi winkt und ruft Hallo. Rotes Band im Haar der Lena, füllt die Eimer mit dem Kleiner. Hey Farmer Andy, oh so kernig, grüßt die Damen sehr behändig. Acker bauen und mehr verstehen, freudig übers Land wir gehen. Anna kommt mit frischen Eiern, Andi sieht's und fängt an zu feiern. Arme um den Hals von Karin, so behält er seinen Charme in. Der Himmel blau, die Sonne lacht, Farmer Andy hat's vollbracht. Lustig schreitet er dahin, singt dabei mit frohem Sinn. Hey Farmer Andy, oh so kernig, grüßt die Damen sehr behändig. No to chyba się już powtarza ten teledysk elegancko, ale to też było poprzednio. Dobra, wyłączymy telewizorek. Tu coś mamy nowego. Co to jest? Plan budowy sklepu na farmie. O! No, słuchajcie. Jak to działa? Trzeba to podnieść. Zaraz. To zaraz to podniesiemy, bo ja coś czuję, że to będzie akcja jednorazowa.
Zerknijmy, czy coś jeszcze tutaj ciekawego nie ma. Ale nie, tutaj wszystko jest bez zmian. Tak myślę, jak było. Plan budowy sklepu na farmie. Gdzie ten sklep tutaj będzie? Co to jest za budynek? Weźmy to, obejrzyjmy. I to tyle? Kurczę, szkoda. Muszę to chyba do tego wrócić, w sensie na materiale i zobaczyć, o co chodzi. Dobra. Zamknijmy te drzwi. Nie zamknę? Zamknę. No to chociaż wejściowe zamkniemy. I teraz tak, gdzie będziemy budowali ten nasz sklepik? Czy to coś się powinno... zamknij drzwi. No zamknij. Jak to w każdym miejscu... O, transporter. No, słuchajcie, tu się narobiło, więc... Już widzę, będziemy tutaj budowali. Sklepik Missing Object Farm Shop. Czyli tu mamy sklep Farm Shop. No nie przetłumaczone na polski, jest jakiś błąd jednak na tej mapie. Czyli tu będzie sklep. Dobra. Słuchajcie, moi mili, więc chyba będziemy musieli wziąć się do roboty. Bo mamy sierpień, 7:13. Co tu jeszcze mamy? Czy tutaj... O, i tu mamy drugą ładowarkę, myślę. Fajnie. Świeci na zielono, super. O, mamy naszego Fendka. Tylko ja się zastanawiam, a mamy do niego resztę sprzętu? O, tu jest zmiana. Czekajcie, a to nie był kiedyś paleciak? Ekran magazynu, tak, magazyn Bell. No właśnie, tu też był magazyn Bell. Tu mamy po staremu, nie? Beczkę na paliwo, mogę sobie zakupić paliwo. Tu coś mamy. Tak, tu też mamy po staremu. Ja tutaj przechowywałem różne dziwne rzeczy. I tu jest przejście na tą stronę farmy, ok. A tu sobie świnki mieszkają. Dobrze. A tu mamy pszenicę do zbioru, a tam niestety już zebrane. Ok. Szkoda, ale to tak było w poprzedniej wersji również. Co to tutaj za sprzęt jest w ogóle? I do czego? Mieszalnik pasz. To znaczy, co ja tutaj mogę wymieszać? On stoi obok chlewika, to tak by wyglądało, jakbym mógł to wymieszać jakieś żarełko dla świnek, słuchajcie. No więc trochę mi tu będzie rzeczy brakowało, bo tutaj też chyba nie mam tura. Zaraz zobaczmy, jakie ja mam sprzęty na gospodarstwie. Małe ciągniki 143 i 116, to tak jak było poprzednio. Średnie ciągniki, tutaj nam dorzucono 234, to jest John Deere i dorzucono nam jeszcze Fiacika. Fiacika 180 kucy, dobrze. Czyli mamy 4 ciągniki i... Tak? O, a tamtego to John Deere'ka, tego fajnego, nie zaznaczono. Ładowarkę mamy Kubota, jak mieliśmy. Mamy tylko szuflę do ładowarki. Przyczepy. Miejsce do wędkowania. To tutaj coś się zupełnie porąbało w tym miejscu. Kultywator 150, to on akurat będzie do Fiata, z tego co pamiętam. Nie.
Fiat ma 180. No właśnie, to nawet nie akurat, ale Fiacikiem możemy spokojnie tutaj ten kultywatorek obsługiwać. Siewnik jak najbardziej również Fiacikiem. Rozrzutnik, no Fiacik daje radę ze wszystkim. Żniwa, tu mamy Masejka tak jak w poprzedniej wersji. Transport zwierząt 5 rogacizny, 13 świnek i 12 owieczek. Szkoda tylko, że nie można tego pomieszać, nie? Dobra, mamy jeszcze dwie beczki. One się różnią tym, że ta jest na czyste produkty raczej, a tutaj dochodzą jeszcze środki ochrony roślin, nawóz. To jest... Co to tutaj jest właśnie? Zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam tego symbolu. No i mamy rowerek z przyczepką, jedną tylko taczkę, wózek transportowy. Myjkę żeśmy obejrzeli i mamy Fenda i do niego mamy tylko tą platformę. Dobra. No to na pewno będziemy musieli się zaopatrzyć, ale zanim się będziemy zaopatrzać, to jeszcze zerknijmy na tą mapę. Co tutaj jest? I myślę, że to jest fragment, który chyba został dobudowany. Ja nie pamiętam, żeby tutaj były niżej te pola. To też zostało dobudowane. Może nie w całości, ale przynajmniej ten obiekt. No i chyba tutaj góra tej mapy też tak nie wyglądała. Gdzie jest staw rybny? Tu. No wydaje mi się, że ta część tutaj doszła, bo tu jest jakby drugie miasteczko. To może zacznijmy od tych nowych rzeczy. Co to tutaj jest? Proszę bardzo. Cydr i gorzelnia. Fajnie. Co my tu mamy? Nie chcemy go odwiedzić. Co to jest? Supermarket Andy. Znana marka. To mamy schronisko. Tego nie było. Schronisko dla zwierząt. Krawiec. To nie pamiętam, bo z wełną nie dużo robiłem. Teren nie. A to kompostownia. Ok. Tu mamy żwirownię. Dobrze. Handlarz zwierząt. To jest chyba to samo miejsce, tak? Bo tu się trzeba jechać tak. Jest to samo miejsce. Tutaj mamy sklepik wiejski. Zgadza się. Tu mamy Centrum Ogrodnictwa i Budownictwa. Zgadza się. Młyn zbożowy. Zgadza się. Tu handel produktami rolnymi. Winnica została bez zmian. Olejarnia, tutaj nie byłem, ale aha, bo tutaj za olejarnią jest oczyszczalnia ścieków, tu byłem. Kopalnia wapienia, to też tutaj nic nie robiłem. Piekarnia wiejska, przędzalnia, pastwisko A. Ciekawe, gdzie jest pastwisko B w takim razie. Kościół, cmentarz. Tu żeśmy się przeszli po gospodarstwie, tylko o łowiec nie byliśmy. Owce. Owce teraz są jakby wyrzucone tutaj. A, to był ten pasek, co to ja go nie kosiłem, tej trawy. Może raz go skosiłem. I tu pamiętam był wyjazd na tą łąkę. I ja myślę, że ja doprowadzę, że ten wyjazd tutaj znowu będzie działał. Pociągnę to chyba dalej, bo tutaj ten wyjazd na tą łąkę jest super. Nie, trzeba by to śliwe coś tam ściąć i oddać do tartaku, tylko w którym miejscu ten wyjazd tutaj pociągnąć. Tutaj na te krzaczory, czy po prostu tutaj bokiem? Bo jest mniej do cięcia, tylko jest to jedno
Aha, nie tak zupełnie to jedno. To wypadałoby tak, to ściąć i to ściąć i tych krzaczorów się pozbyć. Nie mamy piły ani nic takiego. No i tutaj by był super, super wyjazd, super przejazd i fajnie, bo też na wprost tego, słuchajcie, tak trzeba będzie zrobić. Zerknijmy teraz jeszcze na punkty produkcyjne. Punkty produkcyjne posiadane: masło, mieszalnik pasz, TMR, produkcja mleka dla cieląt, tośmy to oglądali. Rzeźnia trzeba dopiero zrobić, ale to też żeśmy widzieli już kiedyś. Wszystko to umiemy obsługiwać. Suszarnia, opał, ok. Warzywnik i zbiornik na wodę. To jest ciekawe. Gdzie jest zbiornik na wodę? O! I teraz niech ktoś mi powie, gdzie ja jestem. I po co tutaj jest zbiornik na wodę? A, tego miejsca nie odwiedziłem i tego nie odwiedziłem. Zobaczcie. Więc tak, to jest zbiornik na wodę. I on jest niby mój, tylko po co on w tym miejscu jest i do czego będzie służył, nie wiem. Aha, czekajcie, a to co to jest? Ja tu wszedłem przez zamknięte drzwi? W sensie przez zamknięte ogrodzenie? Piękne, pięknie ktoś to zrobił. Fajnie, ale pewnie... Aha, bo ja tego w ogóle nie kupiłem, to nie wiem, czy mogę cokolwiek z tym zrobić. Jest jakiś domek, jest jakieś coś. Nie kupione to nie wejdę i tutaj wygląda, że jest to sad owocowy. Sadu owocowego jeszcze nie mieliśmy, a tutaj mamy kupę trawy, nie wiem po co. Dobra, słuchajcie, zerknijmy. To wygląda jak sad owocowy, bo jest jabłuszko narysowane, tak? I to jest ten cały obszar tutaj. Pytanie tylko za 7 punktów. O, tu jeszcze coś jest. Tu czarnia gęsi. Chyba na poprzedniej mapie też było, ale nie dam sobie głowy obciąć. Może nie było. Gazownia, tutaj ta ferma trzody, to takie chyba było, ale nie wiem na 100%. Słuchajcie, no jestem zaciekawiony, o co chodzi z tymi jabłkami, czy ja je mogę tutaj tak, i to też niby jest moje, tak? Mogę to włączyć, odznaczyć przechowywanie, woda, czyli muszę dostarczyć wodę i będę miał z powrotem wodę, mogę ją odebrać 1:1. Jak ten zbiornik na wodę się zapełnia? Czy po deszczu może on się zapełnia? To są posiadane, dobra. A to jest tak. Mleczarnia, młyn zbożowy, olejarnia, piekarnia i tartak. Czekajcie, wejdźmy do tartaku. Jesteśmy w tartaku. Aha, nie wjedziemy do tartaku. 7:20, jeszcze jest zamknięty, kurczę. Dobra, ale może wejdziemy w inne miejsce, jak nie tartak, do piekarni. O, coś tu możemy zrobić. Gdzie tu są jakieś triggery teraz? Czy piekarnia też jest zamknięta? Piekarnia pewnie też jest zamknięta. Młyn zbożowy może chociaż otwarty?
niespecjalnie. Mleczarnia pewnie też nie będzie otwarta, ale pamiętacie z poprzedniej serii, ja za tartak nic nie płaciłem. I teraz mam takie wrażenie nieodparte, że te, które tutaj mam dostępne, to one też są jakby moje i za nie chyba nic nie zapłacę za te punkty. Natomiast za pozostałe, na przykład tak jak tutaj jest cydr gorzelnia, też nie mogę tam wejść. To chyba muszę zapłacić. Tylko pytanie, jak tutaj to się kupuje, czy to się nie kupuje? Jaki to teren tutaj kupię? No nie wiem. Słuchajcie, wydaje mi się, że mm, wydaje mi się, że nie wiem. Ale zerknijmy w takim razie do gdzieś tu była przędzalnia. Też jej nie mam w wykazie. Kurczę, wszystko pozamykane, no. Myślałem, że to będzie jakieś małe coś i będzie otwarte. Mleczarnia pewnie też będzie zamknięta, no i tyle. Właśnie tego mojego zwiedzania. Słuchajcie, co to tutaj jest? Las A. Dobra, no to tutaj wiemy, co to jest. A zaraz, jak to tutaj się zaznacza? Aha, tutaj ten obszar. O, z jakąś workownicą. No jest parę nowych rzeczy na tej mapie. Zobaczymy, jak się na tym będzie grało. Słuchajcie, i ja zacznę chyba od tego, że jeszcze taki zrobimy krótki tour tabulatorem. Zacznę od tego, że spróbuję, tego też mieliśmy poprzednio, spróbuję sobie pouzupełniać trochę park maszynowy o to, co wydaje mi się, że będzie mi potrzebne. Tak. Więc tak zrobimy. Po pierwsze, wydaje mi się... Aha, wejdźmy jeszcze do sklepu. Zobaczmy, czy w sklepie jest wózek widłowy. Czy co tutaj się znajduje w tym sklepie. Odwiedź. Stoi jakiś wózek. Czy ja będę mógł nim tutaj manewrować? Tak, super. No to bosko jest. Słuchajcie, jest bosko, dobra. Sklep już jest otwarty, czy też jeszcze nie? Wszystko pozamykane. Słuchajcie, skoro wszystko jest pozamykane, to zaczniemy od czegoś innego. Zaczniemy od tego, że zaczniemy po prostu żniwa. Bo mamy pole do ścięcia, pole numer 1. Tak, pole numer 1 mamy do roboty, pole numer 2 mamy do zrobienia dopiero. Więc zaczniemy pracować. Ale zanim zaczniemy pracować, to oczywiście wrócimy do naszego rolnictwa precyzyjnego. Zapłacimy za badanie gleby. Tak jest. Tu zrobimy analogicznie. Tak jest. Powiem Wam tak, chcę mieć pole numer 4, więc od razu je kupię. Bo mi tutaj ta trawa bardzo pasowała. Tak jest. Te czwóreczka, jak ona daleko tutaj się ciągnie. Teraz jakby... Aha, bo może tutaj dlatego, że to jest rolnictwo. Czy ja tutaj muszę coś robić z tą czwóreczką? Jeśli chodzi o rolnictwo, to chyba nic.
Nie, bo to jest taka naturalna łąka i z nim nic się nie robi. Tutaj to wiadomo, że badanie gleby było i tak dalej, ale na tych łąkach nie, dobra. Nic się nie zmieniło w tej wersji. Jak to wygląda w ogóle? pH ok, mniej więcej. O, azot oczywiście do kitu, no ale to z tym nic nie możemy teraz zrobić. Więc zajmiemy się na dzień dobry produkcją słomy. Ten odcinek jest 45-minutowy. Zastanawiam się, słuchajcie, czy go w tym momencie nie skończyć, ale może jeszcze nie. Może zróbmy tak, że zaczniemy żniwa i być może, że ja te żniwa zakończę poza nagrywaniem, ale już mamy tutaj, słuchajcie, obejrzane wstępnie tą mapkę, maszyny startowe i też również, no niestety jakiś nam się będzie musiał plan gry zarysować. Nowy, może zróbmy zapis. OK. Ten czas może zleci do tej godziny 9, kiedy oni to wszystko otwierają. No tutaj powinienem być w stanie wyjechać. OK, super. Podłączmy headerek. Ależ tutaj zobaczcie, jakie wychodzą te no, jakie kolejne wychodzą. Także tutaj faktycznie brukowanie tego podwórka to jest fajny pomysł. Fajnie to Andy wykoncypował. W poprzedniej serii ja wymieniłem tego Maseja na zupełnie inny kombajn, ale na tą chwilę na razie nim popracujemy. Pytanie tylko, czy ja tutaj chcę wyjechać, bo mam włączone niszczenie upraw i czy ja tutaj się zmieszczę? No myślę, że powinienem. No właśnie, już widzę, że się nie zmieściłem. Idziemy jeszcze prosto. O, i teraz się zmieścimy. Nie. To żeby sobie od razu szkody nie zrobić, trochę pokręcimy. O, już za dużo nie pokręcimy. No więc widzę, że to tak nie może być. Dobra. Odłączymy header jednak, bo on nas tutaj blokuje. No i tak go podłączymy. Nie podłączymy. Zaraz weźmiemy jakiś ciągnik i podłączymy header do ciągnika. Dobra, tak zrobimy, ale nie będziemy tratować swojej własnej pszenicy przynajmniej. Dobra, pan się tu zatrzyma. A my przeskoczymy szybciorkiem do Fiata Agri oczywiście. Fiat Agri od razu podjedzie po przyczepę. Czy ja chcę tą wielką przyczepę? No załóżmy, zobaczymy, czy ten kombajn sięga w ogóle do tak dużej przyczepy. Do przyczepy z tak wielkimi burtami. Zobaczymy.
Dobra, wyjechane. Tam nam header blokuje przejazd, więc spróbujemy jakoś inaczej. O właśnie, taki oto sposób. Na szczęście tutaj też się wiele nie zmieniło. W zasadzie ten kombajn mógłbym tędy poprowadzić równie dobrze. Ten Fiat Agri jest super. Bardzo ładna maszyna, naprawdę. Powiedziałbym nawet, że piękna. Dobra, zostawmy przyczepę. A udajmy się po headerek. Myślę, oj, aj, pedały mi się pomyliły i zrobiłem sobie szkodę, no. Nie fajnie. Jednak, że tak powiem, siedzieć w prawdziwym samochodzie, traktorze to nie to samo, co w farmingu. No dobra, niewiele tego straciliśmy w każdym bądź razie, chociaż trochę żeśmy stracili. Czy ja tutaj mogę jeszcze to jakoś inaczej zrobić? No, podłączymy. No, nie załączymy, tam nie mamy do czego, jak to jest? Przyczepa się podłączyła. No przecież jak drut powinniśmy to zaczepić. Jak to jest zorganizowane, że nie możemy tego zaczepić? Słuchajcie, zrobimy tak trochę tak trochę nieładnie i to przepchniemy. Może to chodzi o ten kąt nieszczególny. O, możemy zaczepić, ale do przodu. Możemy zaczepić do przodu, tak? No dobra. No to tak zrobimy, zaczepimy do przodu. Tylko podjedziemy troszkę inaczej. Wow, to dałem. Kurczę, z tymi pedałami, naprawdę. I teraz nie będę mógł w ogóle stąd wyjechać. No takie faux pas, no. Takie faux pas mnie trafiło się. Czekajcie, bo ja ewidentnie sobie nie radzę z takiego podglądu, no nie wiem o co chodzi. Normalnie człowiek siedzi w samochodzie, kieruje, cofa, nie ma problemu, a z takiego podglądu to i nogi się mylą w pedałach i wszystko wygląda nie halo. W ogóle to ja bym go trochę przesunął, bo on mi teraz to już zupełnie nie wyjdzie. O.
I pytanie, dlaczego on się nie chce zaczepić, a przed chwilką się zaczepiał. O co tu chodzi? Już mamy tak rozjeżdżoną tą ziemię, a zaczep jak nie działał, tak nie działa. No, coś zaskoczyło. Dobra. Kurczę, żeby tak się bawić z tym, to normalnie szok. Dobra, myślę, że mogę to odczepić, to sobie kombajn pod to podejdzie. A my w tym czasie podjedziemy pod przyczepę. Ale normalnie mi wstyd za te kręcenie się tam. Oj, to nie jest tutaj to miejsce. Za to kręcenie się tam z tym. A trudno. Nie wszyscy potrafią jeździć z widokiem, widzę, tylnym z kabiny. Na przykład ja, jak widać, nie potrafię. Dobra. Weźmy się w takim razie za robotę. Zobaczmy, czy chociaż kombajn będę potrafił header zamontować. Może to nie być takie proste, bo znowu podjechałem bardzo krzywo. Ale mamy puste pole, dużo miejsca, więc myślę, że spodziewam się, że na środku mam tą kierownicę, tak? O właśnie. No to bierzemy się za robotę. Poprosimy tylko... A nawet nie poprosimy. Zobaczmy, rura z lewej, to dobrze. Aha, tu tylko zobaczmy, gdzie my, co my robimy. Tnij słomę na sieczkę. Ja poproszę słomę na pokos. Nie, to na pokos. Dobra, to na pokos będzie dobrze, myślę. Opuść, włącz, a jeszcze rozłóż. Wcześniej włącz. No myślę, że jest git, nie? Tak, słoma się produkuje, bo słoma jest bardzo istotna dla mnie, więc musimy ją tutaj wyprodukować. Pięknie. Myślę, że swobodnie mogę jechać dookoła najpierw. Nawet zrobimy to z takiego widoku tym razem. O. Tutaj jest wjazd na to pole. Ja wjechałem zupełnie z innej strony, ale to nic nie szkodzi.
Dobra, to lecimy dalej. No powiem wam, że ta mapa po prostu jest wybitna, naprawdę. Teraz w tej wersji 1.2, gdzie tutaj mamy, zobaczcie, drugą mechanikę, bo mamy w sumie 3 mechaniki, te nowe, związane z budowaniem czegokolwiek. Po pierwsze budujemy rzeźnię, to było poprzednio. Po drugie budujemy i trzeba znaleźć plany wcześniej, bo można to przeoczyć jako dekorację. Ja w sumie powiem wam otwarcie, że sam bym na to nie wpadł, ale oglądałem YouTube'a, więc stąd moja taka bogata wiedza. A propos tych planów, i budujemy wtedy sklepik przy gospodarstwie. I trzecia rzecz, jaką możemy zbudować, to jest utwardzony plac, tam gdzie stał kombajn, tak, bo to akurat łatwo się domyśleć, bo tam się wchodzi na ten plac i pojawia się, jak ktoś dobrze ogląda ekran, to pojawia się taka opcja, widać, że brakuje brakujące materiały, czyli jest to jakiś plac budowy, tak. Jedyny minus jest tutaj taki, że ja nie wiem, kiedy on to skończy sypać, tą słomę. Dobra, teraz mogę jechać. Wydaje mi się, że no opuść i włącz. Poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, tylko nie wiem jak to tutaj było. Czy ja nie mam tego moda uruchomionego do jakichś dodatkowych ustawień? Wydaje mi się, że ja go nie mam uruchomionego. Dobra. Bo gdybym miał, to bym gdzieś to miał, nie? Tutaj. Ustawienia dodatkowe. O, jednak mam go uruchomionego. Bo mogę go wyłączyć, interfejs przykładowo. Okna dialogowe można by zobaczyć. A może nie ma? Może to jest standardowa opcja? Jak będzie wyglądał wyłączony interfejs? O, no i fajnie. I to chciałem uzyskać na tą chwilę. Chciałem po prostu pojeździć. Kombajnem, a przy takim widoku, no słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Nie wiem, jaki tu guzik jest od tego, ale już jestem happy. Tylko nie widzę, ile ja mam teraz w zbiorniku. Haha, i to jest duży minus. Kurczę. To potrzebuję jakiegoś moda na pojemność zbiorniku, jaka jest, więc w związku z powyższym jednak włączymy ten interfejs. Bo nie będę wiedział. Aktualna data, kolor zegara, pozycja, tło, czcionka. Migający, ciekawy, czy jak będzie ten pełny, czy on mi coś będzie wtedy pokazywał, no nie wiem. Nie chciałbym, powiem otwarcie, nie chciałbym mieć problemu z tym, że będę tratował moje własne plony, nie?
Dobra, pojedziemy z takim widoczkiem. No bo to już 66% de facto, nie? Mamy naprodukowane. Dobra. No, czuję się jakbym słuchajcie, wracał do początku serii, tak? Na poprzednich mapach, włącznie z tym, że przypisałem tamtego save'a, to spędziłem chyba ze 100 godzin. No i wygląda jakbym się zaczął na nowo dorabiać, nie? Właśnie. Bo w zasadzie wszystko to, co było, to tylko tyle, że pieniążków ma więcej chyba niż poprzednio. Poprzednio zaczynałem chyba ze 100 tysiącami, teraz mam 10 razy tyle, tak, bo załóżmy, że zarobiłem. Ale też te pieniążki się rozejdą na materiały budowlane, bo tam miałem rzeźnie, tutaj nie mam. Więc no tak troszkę lipnie to wyszło. Dobra. Więc pozwólcie, że ja tutaj już sobie poza nagrywaniem dokończę te żniwa. Na dzisiaj to będzie tyle. No i słuchajcie, jesteśmy na upragnionej mapie w wersji 1.2, która tutaj zmienia parę rzeczy. Zmienia przede wszystkim to, jakie posiadamy pojazdy. Zmienia topologię. Nie tak bardzo mocno, ale zmienia topologię. Owce wylatują. Owce wylatują tutaj. Inny trochę kurnik, trochę więcej tych, trochę więcej zabawy tutaj z tymi cielakami. W tym miejscu w zasadzie krowy wychodzą teraz. Mamy dodatkowe mechaniki związane z nowym mlekiem. No i mamy właśnie, czy ja Wam pokazywałem, czy też nie, ale gdzieś to widziałem. O, właśnie mamy te rzeczy, taki wózek transportowy. Ale ja Wam chciałem pokazać co innego. To, co jest w samej mapie, to mamy na starcie już, a nie mieliśmy. Tam na ławeczce. Paulinera. Karmę dla ryb z rębki, wszystko się zgadza. Beczki to było. Pusta paleta, nie wiem na co, ale jest. I tu się zaczyna coś nowego. Mleko w proszku. Pasza dla prosiąt, nie pamiętam, żeby też była. Tam są, pamiętacie, dwa miejsca, gdzie mogę to układać na takich paletkach. Czyli jest takie storage, takie magazynek. Kosz na jabłka. Skrzynka na jabłka. Nie wiem, jak się zbiera jabłka. Teraz spróbuję to jeszcze zobaczyć. Paleta taka ogólna. Dźwig dla zwierząt to wiadomo. Tutaj możemy wozić do rzeźni. Nie chcę tego używać. To jest tylko dla winogron. O, to jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa rzecz. Emule. I do tego mamy wózek do transportu towarów. I ten mały wózek nie posiada homologacji drogowej, czyli powinniśmy nim się posługiwać tylko poza publicznymi drogami. Wózek dla gęsi. 20 gęsi. To tylko gęsi możemy tu włożyć? 20 gęsi. Przyczepa do transportu zwierząt. I to jest ciekawa rzecz, bo do tej przyczepy możemy włożyć 4 krówki, 7 świnek i 4
T plus nasz samochodzik. I to jest pewna tutaj nowość. To, co tutaj widzimy, tego nie było w poprzedniej wersji mapy. To już było, ale od tego momentu mamy coś nowego. No, powiem szczerze, to ciekawa jest opcja, bo można takim emule plus to, a ten jest, widzę, że ręczny, ale też można go chyba do czegoś podpiąć. Tak mi się wydaje. Tak właśnie. Także takie tutaj ciekawostki nas czekają w następnym odcinku. Na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że nowa wersja mapy Wam się spodoba, bo mnie już się podoba. Parę rzeczy jest nowych i będę się ich uczył. Do paru rzeczy już nie będę wracał, na przykład chyba do winiarni już nie wrócę, ale to się okaże. I parę rzeczy też spróbuję rozegrać trochę inaczej. Także na tą chwilkę, na dziś to wszystko. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Tym razem rzadko to robię, ale tym razem również podziękuję za łapki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie zawsze to takie docenienie mojej, nie powiem, że pracy, bo ja się przy tym dobrze bawię, ale to człowiekowi się cieplej robi na sercu. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla Was. Cześć.